Od wielu lat producenci smartwatchy i zegarków sportowych prześcigają się w tworzeniu i dodawaniu ogromnej ilości trybów sportowych. Często w materiałach promocyjnych ta liczba jest stawiana na równi z takimi parametrami jak wytrzymałość baterii, dokładność pomiaru GPS, tętna czy z jego ogólną użytecznością. Najczęściej jednak te tryby niewiele się od siebie różnią i nie posiadają żadnych szczególnych cech. Witajcie na kanale Sportowe Testy. W tym odcinku przetestujemy tryb sportowy dotyczący sportów zimowych marki Garmin, tryb nart i snowboardu. Oba tryby technicznie są identyczne, różnią się wyłącznie nazwą, więc opis działania będzie dotyczył ich obu. Sprawdziliśmy dla Was dokładnie, jak to funkcjonuje w praktyce. Pokażemy, czy tego typu tryby sportowe są przydatne, czy jest to tylko chwyt marketingowy. Ten sezon był moim trzecim z rzędu, kiedy miałem okazję testować tryb snowboardu na stokach. Testy wykonałem na modelu Garmin Fenix 6X Pro. Już na samym początku testów widzimy pierwszą różnicę. Tryb możemy włączyć zanim zaczniemy jazdę, ponieważ mimo uruchomienia nie rozpocznie rejestracji aktywności. Zegarek sam wykrywa zmiany wysokości i położenia i wtedy zaczyna odliczać czas zjazdu oraz pozostałe parametry. Gdy dotrzemy na dół stoku, bijąc przy tym rekord prędkości, zauważymy kolejną funkcję trybu. Sam wykrywa, że przestaliśmy zjeżdżać i w ciągu kilku sekund zatrzymuje odliczanie czasu i wyświetla pozostałe statystyki. Wszystko odbywa się w pełni automatycznie. Nie zawsze jednak idealnie. Czasem tryb zatrzyma się po 3 sekundach od zaprzestania jazdy, czasem po 8. Zdarzały się również błędy pomiarowe. Zegarek naliczył czas, mimo że już byłem na wyciągu, a czasem nie policzył całego zjazdu. Takie błędy zdarzały się raz na kilkanaście zjazdów, czyli w praktyce raz na dzień. Dobrze, docieramy z powrotem na szczyt i co dalej? Ponownie nic nie musimy robić i o niczym pamiętać. Zegarek automatycznie wykrywa nasz ruch i zmiany wysokości. Włącza odliczanie i mierzenie zjazdu. Pojawia się przy tej okoliczności pytanie, co w takim razie zrobi zegarek, gdy staniemy chwilę na stoku, aby na przykład z kimś porozmawiać. Sama zmiana położenia nie uruchamia go. Wielokrotnie się przemieszczałem na szczycie stoku i zegarek pozostawał w trybie czuwania. Dopiero zmiana położenia z jednoczesną zmianą wysokości jest wyzwalaczem uruchamiającym licznik zjazdu. Co się stanie, gdy w połowie zjazdu zatrzymamy się na stoku, aby zastanowić się nad dalszą trasą lub po prostu zaliczymy upadek? Zegarek wykrywa brak ruchu i po kilku sekundach zatrzymuje rejestrowanie. Nadal czuwa i jeżeli wykryje dalszą jazdę w dół, zapis będzie automatycznie kontynuowany i prawidłowo zliczony jako jeden cykl. Co właściwie zegarek mierzy podczas zjazdu? Ekrany danych są jak we wszystkich trybach edytowalne, ale Garmin spersonalizował je na tyle dobrze, że ja nie potrzebowałem nic modyfikować. Na pierwszym ekranie znajdziemy informacje dotyczące naszego ostatniego zjazdu, czas, dystans jaki pokonaliśmy, spadek, średnia prędkość oraz dla mnie najważniejsze i najciekawsze, prędkość maksymalna. Oczywiście żartuję, ale nie bez powodu. Ta informacja powoduje głównie u mężczyzn naturalną chęć rywalizacji i bicia swoich rekordów. Trzeba jednak zachować chłodną głowę, ponieważ prędkości przy nawet niespecjalnie wysokich stokach spokojnie oscylują między 45 a 60 km na godzinę i upadek przy takiej prędkości może być naprawdę niebezpieczny. Drugi ekran danych jest analogiczny do pierwszego, tylko że odnosi się do zsumowanych parametrów wszystkich zjazdów. Zamiast czasu ostatniego zjazdu mamy liczbę zjazdów. Pozostałe parametry są po prostu sumą dystansu, spadku i średniej prędkości. Trzeci ekran to wysokościomierz wraz z wykresem, jak się zmieniała podczas całej aktywności. Bardzo fajnie się to prezentuje, zwłaszcza gdy wjeżdżamy wyciągiem do góry, wtedy na bieżąco rejestruje wzrost wysokości. Ostatni ekran to mapa z naniesionym każdym śladem zjazdu oraz wjazdu. Mapa może być przydatna, zwłaszcza w nowych miejscach. Jeżeli natomiast przez cały dzień jeździmy na jednym stoku, to po kilku zjazdach przestaje być czytelna przez nałożenie wielu śladów w jednym miejscu. Tu przydałaby się odrębna mapa tylko dla ostatniego zjazdu. Spójrzmy, jak to wygląda w aplikacji. Na ekranie głównym widzimy czas samego zjazdu 30 minut. W rzeczywistości ten wynik osiągnąłem podczas 4 godzin spędzonych na stoku. Liczne przerwy, obiad, dodatkowo pomaganie dzieciom, czyli standardowa rekreacja. Wydawałoby się, że pół dnia spędziłem na stoku, a realnie był to wysiłek 30-minutowy o dość niskiej intensywności. To ciekawa informacja i może być odkrywcza dla kogoś, kto planuje na przykład zrzucenie zbędnych kilogramów podczas tego typu aktywności w czasie urlopu.
Dodatkowo mam w aplikacji podstawowe wyniki pogrupowane na każdy pojedynczy zjazd z wykresami prędkości, tętna i wysokości. Wszystko prezentuje się czytelnie. Jeżeli nasze materiały są dla Ciebie pomocne i wartościowe, daj nam o tym znać poprzez subskrypcję kanału, łapkę w górę lub komentarz. Możesz też postawić nam kawę klikając w link u góry lub w opisie filmu. Wielkie dzięki! Przejdźmy do podsumowania. Tryb nart i snowboardu jest dokładnie tym, czym powinien być spersonalizowany tryb. Jest tym, co myśli sobie nowy klient kupujący tego typu zegarek. Mierzy wszystkie najważniejsze i najciekawsze parametry dotyczące tej dyscypliny sportu. Dostarcza dawkę dodatkowych informacji o aktywności, do których zawsze można wrócić po czasie i porównać. Największą zaletą tego trybu jest to, że jest on naprawdę bezobsługowy. Po prostu włączamy i niczym nie musimy się martwić, o niczym pamiętać. Pod koniec dnia fajnie jest sprawdzić, ile udało nam się razy zjechać lub czy jeździliśmy szybciej od naszego kolegi. Dodatkowo ten tryb nie jest prądożerny. Po 4 godzinach używania w moim modelu ubywało około 7% baterii. Miałem obawy co do tego, czy zegarek będzie dobrze odbierał GPS pod kurtką. Na szczęście rękaw kurtki zimowej nie wpływał na ograniczenie łączności. Minusem działania tego trybu jest sporadycznie wydłużony czas zatrzymania czasu zjazdu. Czasami zaliczał błędy z tego powodu i potrafił nie zaliczyć całego zjazdu. Na rynku oprócz Garmina również Coros posiada podobne tryby zimowe. To cieszy, że inne marki również zauważają wartość w tego typu trybach i próbują je wdrażać. Będziemy Was o nich informować.